Witajcie! W Katowice Airport trwa letni, ciepły dzień, ale prognozowane są burze. I właśnie o procedurach, które obowiązują na lotnisku w trakcie burzy, opowiem w tym odcinku vloga Pyrzowickiego Lotniska. Nazywam się Piotr Adamczyk, jestem PR menadżerem Katowice Airport i gorąco zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Burza to bez wątpienia jedno z tych zjawisk atmosferycznych, które w znakomity sposób pokazuje siłę i potęgę natury. My w lotnictwie burzę szanujemy, mamy przed nią ogromny respekt, dlatego też każde lotnisko użytku publicznego, które podlega obowiązkowej certyfikacji, czy też firmy handlingowe bądź podmioty, które dostarczają paliwo lotnicze do statków powietrznych, mają przygotowane i wdrożone odpowiednie procedury na wypadek występowania burzy na lotnisku. Jak to wygląda, jeśli chodzi o zarządzającego lotniskiem użytku publicznego, które podlega obowiązkowej certyfikacji? Takim zarządzającym jest na przykład Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, które zarządza Katowice Airport. Otóż my procedury na wypadek burzy na lotnisku mamy określone i rozpisane w takim fundamentalnym dokumencie dla funkcjonowania każdego lotniska użytku publicznego, czyli w instrukcji operacyjnej portu, która popularnie nazywana jest INOP-em. Oczywiście to nie jest tak, że procedury dotyczące burzy na lotnisku bierzemy sobie z sufitu, czy też siedzimy sobie w pyrzowickich biurach i coś sobie tam wymyślamy, piszemy, tylko wynikają one z rekomendacji światowych organizacji. Po pierwsze jest to Światowa Organizacja Meteorologiczna, po drugie wynikają one z zapisów Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym, konkretnie załącznika numer 3 do tej konwencji, która także nazywana jest konwencją chicagowską. Ten załącznik numer 3 poświęcony jest meteorologii w lotnictwie. Zresztą dokument ten w wersji polskojęzycznej znajdziecie na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jeśli chcecie się wgryźć w ten temat, to bardzo polecam Waszej uwadze i zachęcam do lektury, bo to naprawdę już taka fajna, insiderska wiedza. Ok, czyli wiemy już, z czego wynikają procedury dotyczące burzy na lotnisku, które znajdują się w naszej instrukcji operacyjnej lotniska, czyli w naszym INOP-ie. Zacznijmy, przybliżając te procedury, od tego, że za osłonę meteorologiczną Pyrzowickiego Lotniska odpowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który prowadzi w Katowice Airport lotniskową stację Meteo. W przypadku, gdy w promieniu do 8 km od lotniska system odpowiedzialny za wykrywanie wyładowań atmosferycznych IMGW o roboczej nazwie Perun wykryje wyładowanie zarówno doziemne, jak i wewnątrzchmurowe, to wtedy wdrażane są odpowiednie procedury dotyczące burzy na lotnisku. Promień 8 km od lotniska mierzony jest od tak zwanego punktu odniesienia lotniska ARP. Zaznaczyłem Wam go czerwoną kropką na mapie, którą właśnie widzicie. Jeżeli system Perun wykryje wyładowanie atmosferyczne w promieniu od 5 do 8 km od wspomnianego już punktu odniesienia lotniska, to wtedy na grupie operacyjnej systemu komunikacji naziemnej Tetra pojawia się komunikat, informacja meteo dla służb, burza na lotnisku 8 km. Gdy pioruny zaczynają walić w odległości do 5 km od punktu odniesienia lotniska, na grupie operacyjnej systemu Tetra pojawia się komunikat, informacja dla służb, burza na lotnisku 5 km. Z pewnością zauważyliście, że burza na lotnisku ogłaszana jest w dwóch przedziałach, to znaczy w przedziale od 5 do 8 km i gdy wyładowania odnotowywane są w przedziale od 0 do 5 km. Chodzi tutaj o to, że w przedziale od 5 do 8 km kategorycznie zabronione jest tankowanie samolotów. Pasażerowie nie mogą także wchodzić na pokłady samolotów, nie mogą wychodzić z pokładów statków powietrznych, ale firmy, które świadczą usługi obsługi naziemnej samolotów, czyli firmy handlingowe, jeśli wykonają sobie analizę ryzyka i wpiszą pewne czynności do swojej instrukcji operacyjnej, to mogą wykonywać pewne prace pod samolotem, na przykład po wjeździe samolotu na stanowisko postojowe mogą podłożyć czoki pod koła pracownicy handlingu, może zostać podpięty agregat. Gdy burza jest odnotowywana w przedziale od 0 do 5 km od punktu odniesienia lotniska, no to wtedy kategorycznie nie można wykonywać absolutnie żadnych czynności na płycie postojowej. Stąd te różnice i dlatego ogłaszamy burzę w dwóch przedziałach.
Burza na lotnisku z perspektywy pasażerów jest zjawiskiem oczywiście niekomfortowym i my sobie z tego znakomicie zdajemy sprawę, ale jeśli na lotnisku obowiązują procedury związane z burzą, to należy liczyć się niestety z tym, że po wylądowaniu samolotu pasażerowie muszą poczekać, aż odwołamy procedury związane z burzą. Podobnie jeśli czekają na przykład na przejazd czy też przejście z terminali do samolotu, to tutaj także jeśli obowiązuje burza na lotnisku, no to służby handlingowe będą czekały, aż ona zostanie odwołana. Pamiętajmy o tym, że burza, jak każde zjawisko atmosferyczne, ma charakter przejściowy, więc te procedury, które ogłaszamy na lotnisku w związku z burzą, która przechodzi nad portem bądź w jego pobliżu, a które nie ma co ukrywać, że paraliżują pracę portu, one nie obowiązują zazwyczaj zbyt długo. Niestety czasami są takie sytuacje, w których to front burzowy jest bardzo rozległy, przesuwa się powoli i akurat centralnie nad portem. Wtedy niestety może zdarzyć się tak, że procedury burzy na lotnisku mogą obowiązywać nawet przez 2-3 godziny. Zresztą na przełomie czerwca i lipca 2021 roku kilkukrotnie zdarzyła się taka sytuacja. Przedłużające się procedury związane z burzą na lotnisku w naturalny sposób budują frustrację i zdenerwowanie wśród znacznego grona pasażerów. My to znakomicie rozumiemy, ale z drugiej strony apelujemy także w takich sytuacjach o wyrozumiałość ze strony podróżnych, bo te procedury są wdrażane dla państwa bezpieczeństwa, także dla bezpieczeństwa pracowników lotniska, pracowników obsługi naziemnej. Absolutnie nie możemy pozwolić sobie na sytuację, w której w trakcie burzy przechodzącej nad lotniskiem bądź w pobliżu lotniska narazimy podróżnych bądź też pracowników na porażenie piorunem. Dlatego też bezwzględnie zawsze w takiej sytuacji wdrażamy procedury burzy nad lotniskiem, a to, że one mogą trwać nawet kilka godzin, to jest element, na który absolutnie nikt nie ma wpływu, tylko natura. Odwołanie procedur burzy na lotnisku, podobnie jak i ich zainicjowanie, podzielone jest na dwa etapy. Pierwszy etap ma miejsce wtedy, gdy minie 10 minut od wykrycia przez system Perun ostatniego wyładowania atmosferycznego, doziemnego lub wewnątrzchmurowego w przedziale od 0 do 5 km od punktu odniesienia lotniska. Drugi etap i zakończenie burzy na lotnisku ma miejsce wtedy, gdy minie 10 minut od odnotowania ostatniego wyładowania w promieniu do 8 km od lotniska. No i wtedy kończymy procedury związane z burzą na lotnisku i port może wrócić do normalnego funkcjonowania. Serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka vloga Peugeotowickiego Lotniska. Jeżeli się Wam podobało, zostawcie proszę łapkę w górę, będzie nam bardzo miło za docenienie naszej pracy, a jeśli macie jakieś pytania co do tego materiału, zadajcie je proszę w komentarzach poniżej. My widzimy się w kolejnym odcinku, a tymczasem mówię Wam do widzenia i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Uważajcie na siebie. Cześć!